11 maja 1995 roku na rynku amerykańskim debiutuje Sega Saturn. Wśród gier startowych jest tajemnicze Panzer Dragoon stworzone przez Team Andromeda. Gra, która jest pewną wariacją na temat celowniczka, która stanie się najważniejszą serią dla tej konsoli. Panzer Dragoon był tym, czego potrzebował Saturn. Dynamiczną strzelaniną 3D z oszałamiającą na swoje czasy ultra szybką i kolorową grafiką. Kolejna część Panzer Dragoon 2 ulepszała to, co było dobre, stając się absolutnym must have dla każdego posiadacza Saturna. Ale najlepsze miało nadejść. Panzer Dragoon Saga zamieniał się z celowniczka w pełnokrwiste RPG, który miał stanąć do walki z kultowym Final Fantasy VII. Ci, co grali, wspominają, że była to nie tylko gra, która przewyższała Finala, ale jeden z najlepszych RPGów w ogóle. Czy to prawda? Zobaczymy. Już za moment lub w momencie, kiedy to oglądasz trochę wcześniej, pojawiła się najnowsza odsłona Panzer Dragoon w zremasterowanej wersji na Nintendo Switch. To tylko pokazuje, że choć marka doczekała się jedynie 5 gier, Panzer Dragoon nadal rozpala wyobraźnię graczy i nadal tkwi w świadomości graczy. Oto historia powstania Panzer Dragoon na Sega Saturn. Sony PlayStation zrobiło to, co powinna zrobić Sega przy Saturnie. Przedstawiła graczom światy zbudowane z poligonów. Nagle bohaterowie zyskali głębię i możliwość poruszania się we wszystkich kierunkach. Jednak z początku Sega trzymała się dzielnie. Mieli Virtua Fightera, Sega Rally, które też przenosiły graczy w świat 3D i nie były to byle jakie tytuły, ale bardzo solidne i konkretne produkty prosto z salonów gier. Jednak trzeba być świadomym, że Saturn był mocarny w grafice 2D, o jakiej PlayStation mogło jedynie pomarzyć, ale przegrywał jeśli chodzi o grafikę 3D. A niestety nadchodziła era trójwymiarowych światów i kolorowe, sprite'owe światy odchodziły do lamusa. W połowie 1994 roku Sega powołała zespół Team Andromeda, który wywodził się z Consumer Software Research and Development Department 1. Ich celem było stworzyć grę na nadchodzącą konsolę Saturn. Gdy Sony obwieściło swoje plany i Saturn stał przed niemałym orzechem do zgryzienia, zespół postanowił stworzyć coś, co nie było możliwe na PlayStation. Słowem kluczem było Infinity Plane. Saturn posiadał chip, który potrafił tworzyć nieskończenie długie, oteksturowane przestrzenie ciągnące się aż po horyzont. PlayStation oczywiście też mogła to wykonać, ale musiano by wykorzystać sporo mocy konsoli do generowania takich obiektów. Saturn robił to w zasadzie z minimalnym użyciem swoich zasobów, więc plan jakiś był. Postanowiono oprzeć temat gry na Infinity Plane, coś co praktycznie na PlayStation nigdy się nie pojawi. Tymczasem Sony ruszyło w świat, zbierając kolejnych deweloperów. Jak wspomina Junichi Suto, jeden z członków Team Andromeda, udało im się dostać na pokaz prasowy PlayStation dzięki temu, że podali się za deweloperów. Tam też pokazywano demo Ridge Racera od Namco. Mocno zrobiło to na nich wrażenie, zwłaszcza że Ridge Racer pojawił się na automatach i wyglądał świetnie, a tutaj mieli niemal to samo na domowej konsoli. Ironią losu jest to, że Sony później przyzna, że zobaczenie Virtua Fightera popchnęło ich do pójścia w grafikę 3D przy pierwszym PlayStation. Niemniej, pokaz był dla nich bolesny. Konsola wydawała się generować obraz, o jakim Saturn mógł jedynie pomarzyć. Po powrocie Yukio Futatsugi, szef Team Andromeda, miał do wyboru stworzyć grę, wybierając jeden z dwóch gatunków: wyścig lub shooter. Oczywiście po rewelacjach z obozu Sony zdecydował się na wyścigi. Jednakże okazało się, że w produkcji była gra Gale Racer, która była już w zaawansowanym stadium, więc chcąc nie chcąc musiał zdecydować się na shooter. Futatsugi został poproszony przez Segę, że jeśli już zdecyduje się na tworzenie gry w 3D, powinien zobaczyć przede wszystkim Virtua Fighter. Tak też się stało i zapadła decyzja, aby stworzyć grę, w której główny bohater również będzie postacią trójwymiarową. Zaczął sobie zadawać pytanie, czym powinien podróżować bohater nad Infinity Plane. Smok. Każdy chciałby podróżować na smoku. Zapadła kolejna decyzja o głównym bohaterze. Był koncept. Co dalej? Twórcy postanowili zrobić strzelaninę na szynach, jednak strzelaniny na szynach, podobnie jak przygotowywany na premierę Saturna Virtua Cop, miały jeden spory problem. Były na szynach. Zagranie w grę raz poddawało sens grania drugi raz. Wszystkie zdarzenia następowały po sobie dokładnie tak samo. Jak ulepszyć grę, która z samego konceptu jest liniowa do bólu? Postanowiono odstawić ten pomysł na chwilę i
i rozpocząć pracę nad designem. Rozpoczęto pracę nad konceptami gry. Postanowiono umiejscowić grę w dziwnym świecie, na którym nadal można było znaleźć pozostałości po poprzedniej wysoko rozwiniętej i zaawansowanej cywilizacji. Manabu Kusunoki wspomina, że przy pracy nad konceptami mocno inspirował się pracami Katsuhiro Otomo, który był autorem m.in. kultowej mangi Akira. Ale w grze można znaleźć również wyraźne odniesienia do Duny Franka Herberta. Sama historia opowiada o chłopcu Keilu, który podczas polowania trafia do dziwnej groty, gdzie znajdowała się antyczna technologia. Chłopak zostaje zaatakowany i tylko przez przypadek udaje mu się uciec. Do groty wlatują dwa walczący ze sobą jeźdźcy na smokach. Jeden z nich zostaje pokonany, a niebieski smok podlatuje do Keila, nawiązując z nim psychiczną więź. Smok przekazuje mu informację, że nie może dopuścić, aby czarny smok walczący z nim przed chwilą dotarł do tajemniczej czarnej wieży. Chłopak dosiada niebieskiego smoka i rusza w pogoń. Grą, która zainspirowała twórców, był Starblade, celowniczek z 1991 roku, wydany na maszyny arcade przez Namco. Gra była dość nowatorska na swoje czasy. Wszystko opierało się na grafice wektorowej i prezentowało bardzo filmową akcję. Jednakże nie tylko Starblade zainspiruje twórców Panzer Draguna, ale także chociażby Star Fox. Postanowiono jednak zmienić sposób strzelania, jaki był dostępny do tej pory w strzelankach, takich jak na przykład Afterburner. Obok normalnych pocisków, którym strzelał smok, dodano rakiety naprowadzające. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że oba tryby strzału obsługiwało się jednym przyciskiem. Naciskając krótko, smok strzelał seriami pocisków. Przytrzymując przycisk dłużej, można było oznaczać cele, a po jego opuszczeniu wypuścić kilka rakiet w przeciwnika. O ile wydawało się to dziwacznym pomysłem, o tyle po zagraniu okazuje się, że jest to o wiele wygodniejsze niż przypisanie dwóch osobnych akcji do dwóch osobnych guzików. Wreszcie postanowiono zmienić koncept rail shootera i dodać możliwość obracania się w 360 stopniach. Ten dość prosty zabieg dawał graczom poczucie wolności. W porównaniu do np. premierowego Virtua Cop widać było, jak duże znaczenie dawała ta, wydawałoby się, niewielka opcja. Gracz był atakowany nie tylko z przodu, ale też z boku i z tyłu. W każdej chwili, używając triggerów, mógł przełączyć się płynnie o 90 stopni i kontynuować walkę. Jednak wymagało to kolejnych dodatkowych zmian, które niekoniecznie były dla Fututsugiego potrzebne. Od początku developingu starano się, aby na ekranie było jak najmniej informacji poza tym, co niezbędne. Miało to oczywiście pogłębiać imersję. Pasek energii bohatera był istotny i nie można go było usunąć, ale jak pokazać wrogów, którzy nadciągają zza pleców? Skąd gracz ma o nich wiedzieć? Zdecydowano się umieścić niewielki radar, który pokazywał przeciwników w postaci kropek, a niewielki stożek pokazywał, gdzie aktualnie patrzymy. Pomysł był ok, choć Futatsugi uważał, że pomimo, że było to niezbędne, wprowadzało chaos na ekranie. I miał rację. Kolejnym elementem składowym była płynność rozgrywki. Deweloperzy chcieli, aby gra płynnie przechodziła z cutscenek w grę. To było dość nowatorskie posunięcie na tamte czasy. Saturn nie był mocny w 3D, a wykonanie cutscenek w tym trybie było wyzwaniem. W końcowej wersji udało się to połowicznie. Owszem, cutscenki były generowane na silniku, poza intrem i outrem, jednak pomiędzy misjami były ekrany z punktacją, co niestety burzyło całą płynność, jaką chcieli osiągnąć twórcy. Jednakże cutscenki w czasie rzeczywistym mogły zastąpić scenki pomiędzy misjami, ale kiepsko by wypadały we wprowadzeniu. Intro, jak i outro zostało wyrenderowane w 3D i trzeba przyznać, że na tamten czas robiły wrażenie. Gra również oferowała dwa zakończenia. To prawdziwe było dostępne po ukończeniu gry na wysokim poziomie trudności, co stanowiło nie lada wyzwanie. Aby zrozumieć trudności, na jakie zdecydowali się deweloperzy przy produkcji Panzer Dragoon, trzeba mieć na uwadze, że Saturn nie wyświetlał grafiki 3D w postaci poligonów, ale w postaci sprite'ów. Próba podjęcia rękawicy z konsolą Sony, która była stworzona pod grafikę 3D, była szaleństwem, a jednak udało się tego dokonać. Mało tego, zaprojektowano grę, która nie mogła się pojawić w takiej formie na PlayStation i samo to było niemałym sukcesem. Z racji, że używanie motion capture w grach w tamtym czasie było jeszcze mrzonką, wszystkie animacje w grze wykonywano ręcznie. Było to niezłym osiągnięciem. Patrząc na naturalnie poruszającego się smoka, ciężko uwierzyć, że wszystko to były przygotowane animacje z palca.
Warto wspomnieć o japońskiej okładce do gry, która oczywiście różniła się od amerykańskiej i europejskiej. Kusanooki chciał, aby okładkę zaprojektował Jean Giraud, czyli słynny Mebius, francuski autor znanych komiksów. Ten zgodził się i okładka zdecydowanie wyróżniała się na tle pozostałych regionów świetnym designem. Co ciekawe, gra nie trafiła na premierę Saturna w Japonii, która odbyła się w listopadzie 1994 roku. Powodem było brak końcowego devkitu Segi Saturn. Ten został ukończony w połowie roku 94. Do tego momentu twórcy pracowali nad grą, które miały działać na hipotetycznym sprzęcie. Dalsze prace, aby wyrobić się na amerykańską premierę, przebiegały w błyskawicznym tempie, co niestety przełożyło się na kilka rzeczy, które trzeba było w grze wyciąć. Na przykład w 6. epizodzie brakuje bossa. Po ukończeniu poziomu od razu trafiamy na bossa finałowego, choć ten oczywiście w założeniach był. 10 marca 1995 roku gra miała swoją premierę. Tytuł był przyjęty wyjątkowo dobrze. Filmowa i dynamiczna akcja pokazywała moc nowej generacji konsol. Niestety nie udało się oszukać technicznych limitów konsoli. Gra, choć wyglądała świetnie, działała jedynie w 20 ramkach, co na dynamiczną strzelankę jest dość skromnym wynikiem. Panzer Dragoon był też trudny. Niezbyt płynna animacja i nagromadzenie przeciwników sprawiały, że celowanie stawało się uciążliwe, a ukończenie gry było wyzwaniem. Z racji, że Panzer Dragoon był przeraźliwie krótki, bo jego ukończenie zajmowało około 30-40 minut, większość poziomów trzeba było wbić na pamięć, aby wiedzieć, z której strony nadciągną przeciwnicy, podobnie jak w klasycznych celowniczkach na szynach. Gracze przyzwyczajeni do shooterów musieli też przestawić się na inny sposób sterowania. W Panzer Dragoon nie kierujemy samym smokiem, ale celownikiem, za którym smok podąża. Oznacza to, że wykonywanie uników było bardziej uciążliwe niż w poprzednich grach. Pomimo kiepskiej płynności trzeba oddać, że graficznie prezentowała się niezwykle dobrze. Niektóre poziomy, jak ten na pustyni z wyskakującymi czerwiami, robiły spore wrażenie. Również pierwszy poziom nad wodą pokazywał moc konsoli Segi, choć nie możemy tutaj mówić o generowanych w czasie rzeczywistym odbiciach na wodzie. Wszystko to były sztuczki maskujące brak mocy w Saturnie. Sama gra była zbudowana w myśl arcade'owych hitów. Jeden pasek energii na poziom. Po ukończeniu poziomu z dobrym wynikiem dostawaliśmy kredyt, który był odpowiednikiem życia. Niestety śmierć i brak kredytów była równoznaczna z zaczynaniem gry od samego początku. Panzer Dragoon sprzedawał się bardzo dobrze. Nie tak dobrze jak przewidywała Sega, ale na tyle dobrze, że zdecydowano się później na sequel. Również recenzenci docenili Panzer Dragoon i gra zdobywała wysokie noty w prasie. Także gracze byli oczarowani przygotowanym tytułem i nie można się było temu dziwić, bo faktycznie gra prezentowała się nad wyraz solidnie i jakościowo bez problemu dorównywała tytułom startowym na PlayStation. Ciekawym wydarzeniem było to, że na E3 w 1995 roku do deweloperów podszedł sam Steven Spielberg, który wyraził uznanie dla pokazywanego dema. Między wierszami można było sobie dopowiedzieć, że założona filmowość produkcji udała się doskonale. Obok Saturna grę przeportowano także na PC-ty, dorzucając wyższą rozdzielczość i wsparcie dla akceleratorów. Dziś Panzer Dragoon to relikt, nie znaczy to, że gra zniknęła. Pierwsza część pojawiła się na pierwszym Xboxie jako dodatek do Panzer Dragoon Orta, który odblokowywał się po ukończeniu gry. W 2006 roku gra pojawiła się w Japonii na PlayStation 2 w ramach składanki Sega Ages. Obok klasycznej, oryginalnej gry z Saturna dodano wersję Arranged z lepszymi teksturami i modelami. Ciekawy jest też fakt, że Panzer Dragoon możemy również odnaleźć w grze Sonic and All Stars Racing Transform. Jednak nie jest to bezpośrednio sama gra, ale trasa wyścigów, która odbywa się w świecie Panzer Dragoona, obfitująca w smaczki dla fanów marki. Jednak nic w przyrodzie nie ginie. W 2018 roku zapowiedziano remake Panzer Dragoon na Nintendo Switch. Była to doskonała wiadomość dla wszystkich, którzy już dawno postawili na marce krzyżyk. Smaczku dodaje fakt, że remake robi polska firma z Gdyni, Forever Entertainment. Premierę gry zapowiedziano na 2020 rok. Panzer Dragoon był dziwnym tytułem. Nie był to klasyczny rail shooter, bardziej podpadał pod strzelankę. Był grą, która zakładała kłam, jakoby Saturn nie miał możliwości generowania grafiki 3D, bo w sumie nie miał, ale zdolni deweloperzy potrafili nawet obejść i takie ograniczenia. Pod kątem technologicznym był to majstersztyk, który godnie reprezentował konsolę. Jeśli dzisiaj posiadacie Switcha, pokuście się na odnowioną wersję. Nie jest to może gra z najwyższych półek, ale magia dziwnego świata powinna was wciągnąć jak bagno.